Jedna wyspa. Dwoje odważnych podróżników. Z jedną misją. Zdobycia szczytu wulkanu Calderon Hondo. Czy się im powiedzie? Czy zdobędą szczyt? Jakie niebezpieczeństwa napotkają na swojej drodze? Wszystko to już za chwilę. Zostańcie z nami. Witam Was wszystkich nad kraterem wulkanu Calderon Hondo. Jest on jedną z głównych atrakcji wyspy Fuerteventura. Pomimo iż ma wysokie review, wciąż znajdziemy nieprzychylne komentarze na jego temat. Ktoś był na przykład rozczarowany, że wychodząc na krater nie pryskała z niego lawa. No nie zobaczycie tutaj gorącej lawy. Cóż za rozczarowanie, nie żeby wulkan był nieczynny od tysięcy lat. Jako że nigdy wcześniej nie byliśmy na żadnym, nawet najmniejszym wulkanie, wybieramy się na wyprawę właśnie na ten. Dotarłeś do celu. Położenie nad poziomem morza 279 metrów. Wysokość Leja 70 metrów. Według drona 58 metrów. Długość ścieżki na szczyt 500 metrów. Dostępność tras trekkingowych wysoka. Stopień trudności trasy łatwy. Na szczycie dużym zaskoczeniem były dla nas wiewiórki. Wielu odwiedzających wyspę przyjeżdża tutaj z nadzieją spotkania tych uroczych stworzeń. My zostaliśmy totalnie zaskoczeni. Nie spodziewaliśmy się spotkania z wiewiórkami na samym szczycie wulkanu, gdzie pozornie nie ma warunków do życia. Nie boją się nas i bardzo chętnie piją wodę z ręki. Widać, że człowiek nie jest im obcy, tak samo jak miejsce przechowywania wody. Dobrze wiedzą, gdzie jej szukać i kombinują na wszystkie strony, jak dostać się do butelki. Choć zwierzątka te są przesłodkie, warto wspomnieć, że niestety niemile widziane przez mieszkańców wyspy. Niestety nie jest to ich naturalny ekosystem, zostały tutaj przywiezione na statkach z Afryki i z powodu szybko rosnącej populacji, która powoduje dużo zniszczeń roślinności i pól uprawnych, mieszkańcy traktują je jak szkodniki. Na wyspie znajdziemy też znaki, które zabraniają karmienia wiewiórek. My niestety takiego nie widzieliśmy, a naprawdę trudno oprzeć się urokowi tych maluchów.
Suba zostawiłeś? A nie, już lecę. Ty, a dałeś lajka? A, tak, już lecę.